Dzień dobry, witam już w 9. odcinku programu Gen Innowacyjności. Coraz częściej słyszę, że powstaną autonomiczne samochody. Na ten moment jest to jednak melodia przyszłości, bo nadal potrzebujemy kierowców oraz instruktorów jazdy. Dziś porozmawiam m.in. z twórcami, uwaga, innowacyjnego elektronicznego instruktora jazdy, który może poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. No i tak a propos bezpieczeństwa, to dowiem się, jak działają super innowacyjne drony, które dokumentują miejsce wypadku. Drodzy Państwo, polecam myśleć przyszłościowo, tak jak bohaterowie dzisiejszego odcinka. Petros Psylos, zapraszam. Program zaczynamy od spojrzenia na świat z nieco innej perspektywy, zgodnie z zasadą, że z góry widać dużo więcej. Petros Psylos razem z Tomaszem Kozłowskim sprawdzą, jak drony, które zawojowały polską przestrzeń powietrzną, pomagają na przykład w rozwiązaniu zagadek wypadków drogowych. Analiza przestrzeni, która nas otacza w przypadku tej technologii, może być naprawdę fascynująca. Tomek, mieliśmy dzisiaj porozmawiać o dronach, które pomagają innym ludziom, ale to, co widzę z tyłu, to przypomina zabawkę, którą się bawiłem kiedyś, gdy miałem 4 lata, zdalnie sterowany samolot. No, to jest też dron, tylko troszeczkę inny. My jesteśmy często przyzwyczajeni do tych takich helikopterków, które widzimy gdzieś tam na weselach, do których makamy, które nagrywają nam filmy, a to jest troszkę co innego. To jest taki samolot, który sam lata i zbiera dane. Dużo więcej danych niż widzi ludzkie oko. To są tak naprawdę narzędzia do wynoszenia czujników w powietrze, bo z góry widać dużo więcej niż z dołu. Więc możemy na takiego drona włożyć zwykłą kamerę, możemy włożyć jakiś czujnik podczerwieni, możemy włożyć jakiś laser i to, co my robimy, to my potem przetwarzamy te dane. To jest platforma, ona zbiera dane, my te dane przetwarzamy. No dobrze, ale zastanawia mnie, do czego to służy? Zaczęło się od tego, że dla branży budowlanej robiliśmy pomiary geodezyjne. Sprawdzaliśmy, jak buduje się autostrady i pomyśleliśmy, gdzie można wykorzystać jeszcze taką technologię, gdzie jest potrzebne szybkie zobrazowanie przestrzeni i bardzo dokładny pomiar. Co to znaczy zobrazowanie przestrzeni? To znaczy, że chcemy mieć coś, co jest mierzalne tylko w komputerze. Tak jak mamy Google Earth, gdzie możemy sobie zoomować i widzimy budynki w Warszawie, my robimy bardzo podobne rzeczy, tylko dużo bardziej dokładne z danych, które zbierzemy na miejscu. Na przykład jeździmy do kolizji lub do wypadku, zbieramy dane na temat skrzyżowania, na którym taki wypadek się stał i wsadzamy to wszystko w model komputerowy. Mamy to dostępne w komputerze. Zamrażamy tą sytuację w komputerze i możemy na niej dokładnie mierzyć. Model komputerowy jest tak jakby trójwymiarowym zdjęciem miejsca wypadku. Możemy manipulować tym zdjęciem i wirtualną linijką pomierzyć różne odległości, co kiedyś trzeba było ręcznie robić na miejscu. Mamy w głowach te obrazki policjantów, którzy chodzą z tymi miarkami i No, mierzą. ale to ile czasu im zajmuje to? No właśnie, my w ramach projektu unijnego razem z policją jeździliśmy na kolizje i wypadki w Warszawie. Razem z nimi byliśmy na dyżurze, na sygnale jechaliśmy do wypadku, oni mierzyli, my lataliśmy dronami. Przewaga lotu dronem polega na tym, że jak już zbierzemy dane i mamy już zebrane te zdjęcia lub inne pomiary, to można już posprzątać wszystko to, co się faktycznie stało, bo my mamy tą sytuację zamrożoną w tym materiale, który już jest w dronie. Dużo osiągnęliście dzięki funduszom europejskim. Jak wam pomogły dotacje? Dotacje pomogły nam wystartować. Dostaliśmy tak zwany mały bon na innowacje w województwie mazowieckim. I to pozwoliło nam nawiązać współpracę z Politechniką Warszawską, nawiązać współpracę z policją i stworzyć tą podstawę, którą teraz wykorzystujemy dla naszych kolejnych produktów. Zastanawia mnie, co dalej będziecie robili z tym projektem. Bardzo dobre pytanie, bo my zaczęliśmy pokazywać tą technologię też ubezpieczycielom. I ubezpieczyciele zauważyli, że takiego rodzaju analizy mogą im bardzo pomóc w likwidacji szkód rolnych. Czyli, że co na przykład na pole wpuszczam takiego drona i on fotografuje pole, gdzie uprawiam rzepak na przykład? Od tego się zaczęło. Zaczęliśmy badać kondycję rzepaku po przezimowaniu przy użyciu takich dronów, aby można było używać takiej technologii do likwidacji szkód w całym kraju. To dron już nie wystarczy. Musimy mieć dane satelitarne, które będziemy analizować i na podstawie tych danych generować raporty, które będą używali ubezpieczyciele.
Pozostajemy w świecie technologii i motoryzacji, by poznać twórcę elektronicznego instruktora doskonalenia techniki jazdy, Bartłomieja Boba Messę. Tym razem Petros Psylos spotkał się z nim nie w studiu, a na profesjonalnym torze wyścigowym. Cześć Bartek. Cześć. Fajna bryka. Cześć, Pedro. Jestem ogromnym fanem sportowych samochodów, ale nie po to tutaj przyjechałem, żeby pojeździć tym samochodem. Przynajmniej między innymi nie po to. Przyjechałem, żeby porozmawiać o Twoim projekcie. Czym ten projekt jest? Tak, udało mi się stworzyć, wymyślić urządzenie, system, którego jeszcze wcześniej nie było na rynku motoryzacyjnym. Jest to urządzenie, które ma pokazywać kierowcy prawidłowe zachowanie pod kątem jazdy płynnej, takiej bezpiecznej, ekonomicznej, ekologicznej. Pracujemy właśnie, rozwijamy go w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy gotowi z wejściem na rynek z ofertą na potrzeby motosportu dla grupy docelowej zajmującej się rajdami samochodowymi. System nazywa się Turnwise, czyli skręcaj mądrze. Jest to Bo o skręcanie głównie chodzi w tym projekcie. Właśnie, dzięki temu, że Cześć, mamy... to urządzenie to małe bardzo wyszło Wam. Tak, dzięki temu, że mamy takie małe urządzenie, mały czujnik, który możemy tutaj zamocować na kierownicy. Mamy w środku zainstalowany akcelerometr, żyroskop i za pomocą Bluetootha. Czyli to są przyrządy, które mierzą przyspieszenia. Czyli w jaki Tak. sposób my ruszamy tą kierownicą. Dokładnie tak, ponieważ bardzo często popełniamy sporo błędów operując kierownicą. Kręcamy kierownicą zbyt szybko, zbyt głęboko, zbyt wiele ruchów w obrębie jednego zakrętu tą kierownicą wykonujemy i robimy to bardzo często na poziomie nieświadomym. I ten system ma za zadanie zwrócić naszą uwagę na prawidłowe właśnie nią operowanie. Czyli żeby kierowca przesunął koncentrację w czasie jazdy na płynną jazdę, na to, żeby ta jazda była wynikiem planu, a nie improwizacji. To jest właśnie cel, dla którego tu się znajdujemy, czyli wyrobienie prawidłowych, nowych nawyków, pozbycie się tych niewłaściwych. Gdybyś umiał to robić perfekcyjnie, nie musielibyśmy tego ćwiczyć, także Tak. mało kto to potrafi. Czyli można powiedzieć, że Wasz instruktor jazdy wykształca prawidłowe nawyki prowadzenia samochodu, które po pewnym czasie automatycznie przez mózg są realizowane, czyli nie muszę zastanawiać się, jak trzymać poprawnie kierownicę, jak nacisnąć właściwie pedał gazu, przyspieszenia, tylko to dzieje się automatycznie dzięki Waszej aplikacji, która nauczy takich nawyków. Dokładnie tak. Automatyzm, o którym wspomniałeś, jest to najwyższy poziom kompetencji. Jeśli on realizuje się na poziomie prawidłowym, bez błędu, to jest ten cel, który właśnie nam przyświeca. Czyli nam zależy na tym, żeby kierowcy umieli radzić sobie w takich sytuacjach bezpiecznie, prawidłowo, płynnie. Zobacz, właśnie teraz jedziesz w sposób bardzo płynny, już nie masz problemu. Czyli co, dobrze pokazuje? Nie? Znaczy, Tak, raczej, że czyli jest w te porządku. wartości wyświetlane są prawidłowe. Komu Wasze urządzenie może pomóc? No właśnie, i ta koncepcja ewoluuje, bo początkowo została stworzona z myślą tylko o kierowcach rajdowych i dla niej powstała, ale w momencie, kiedy zobaczyliśmy, jakie ma możliwości zastosowania, ta grupa zaczęła się rozwijać. Kolejną grupą, dla której rozwijamy teraz ten produkt, to są szkoły doskonalenia techniki jazdy, czyli takie obiekty jak tutaj, gdzie przyjeżdżają ludzie z całej Polski i starają się podnieść swoje kompetencje. W jaki sposób pomogły Ci fundusze europejskie przy tym projekcie? To był taki moment, kiedy już długo pracowałem nad tym systemem. Kończyły się środki i zacząłem zastanawiać się, czy jestem w stanie ten projekt ukończyć. Tak naprawdę z tymi wątpliwościami w momencie, kiedy tworzy się coś nowego, mam wrażenie, że zdarzałem się dość często. I dowiedziałem się od znajomego, którego właśnie próbowałem zaprojektować nową obudowę, że możemy skorzystać z pomocy środków unijnych. No i od słowa do słowa, od słów do czynów i tak udało się uzyskać pierwszy bon. Właśnie dzięki niemu ten projekt nabrał tempa, nabrał takiego namacalnego wymiaru i on dodał mi trochę wiatru w skrzydła. Polacy są niezwykle pomysłowi, często brakuje im jednak środków na wdrożenie swoich pomysłów w życie. Tutaj dużym wsparciem mogą być fundusze europejskie. O innowacjach dużo się mówi i jest prawie tak jak z piłką nożną, że każdy zna się na innowacjach. Ale to dobrze, że mamy modę na innowacje. Dlaczego innowacje są takie ważne? Dlatego, że przedsiębiorcy
są zmuszeni konkurować na rynkach europejskich, są zmuszeni konkurować na rynkach globalnych. Jeśli chcą budować swoje przewagi, jeśli chcą sprzedawać coraz więcej, coraz lepszych produktów na tych rynkach, powinni inwestować w innowacyjne rozwiązania. Półmetek wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 mamy już za sobą. 8,6 miliarda euro, czyli ponad 34 miliardy złotych, zostało skierowane na realizację inwestycji z obszaru prac badawczo-rozwojowych, na wdrażanie innowacji. Te środki są dostępne w różnych formach, w formie dotacji, jak również w formie instrumentów kapitałowych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju liczy, że będą to dobrze zainwestowane środki. Wszystkie informacje Państwo macie dostępne na portalu Fundusze Europejskie gov.pl. Program Gen Innowacyjności dobiega końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i niech moc innowacji będzie z Wami.